Siemano! Cześć byku, kurwa, co tu się dzieje u Ciebie? A widzisz, na bank napadłem. Kurwa, napad na bank. Maszyn, kurde, się pojawiło. Kurde, Trochę się pojawiło, ale zobacz, jak było na targach. Ty to wszędzie jesteś. Niedawno w Kielcach. A już teraz na Kaszebach. Ale ty tak na samo. Na południu, teraz na północy. Kurwa, jak to robisz, kurwa. To jest tak, klask i mnie nie ma. Ty taka Klaski jestem. transformacja z jednego miejsca w drugie, nie? Tak. Widzę, maszyny jakieś dotarły po drodze. Ale zobacz, to są praktycznie te same, co były na targach. Tylko tamten trochę urósł, tak jak się klasował, to on urósł tak, wiesz. Gabarytowo, nie? No. I ładowarka, i widziałem tam gdzieś koparka się przewinęła. Koparka jest, ona po drodze spadła, wiesz? Spadła po drodze na drugim oddziale, tam gdzie mieszkasz. Tam tak na domie moim, no, na mieszkaniu tam. I ciągnik z rozsiewaczem, widzę, sporo maszyn, kurna, przyfrunęło, nie? No, się udało. Ale powiem tak, ty, kurna, tutaj coś dzisiaj działasz ciekawego. No. Chodź, no tu pokaż tu, bo my tu zajechali, popatrzyli. No a tutaj z gliszcza fenda póki Jest co. Z gliszcza. Widziałem, że pędził ty z tym nawozem. No wie, kurwa, bez kabiny. No a jak? No bez kabiny. Jak się dorobić? No tylko trzeba kraść. Kazik, bierz na rękawice, ja tu założę rękawice sobie. My tą kabinę zaraz szarpniemy, kurwa. Myślisz? A ja. Nie da rady. Pokaż, no. Ty, bierz no z drugiej strony. No. O kurde, nie da rady. Nie da rady. To użyjemy zaś ładowarki. No bo i tak ją trzeba będzie ją trzeba będzie już na prosektorium dać. Ale nie, będziesz montował na tym, no gdzie na tam? 60 to? Taką gdzie modyfikację jakąś? Gdzie tam? To no, przecież ty lubisz takie to kombinacje robić. To jest projekt długofalowy i nie wiadomo kiedy będzie już ukończony, bo to tak dopiero to jest takie w wolnej chwili i w wolnych funduszach. To także to wszystko tak, to jest naprawdę takie ślimaczenie, nie? Ale to, że tak zapytamy, to robisz pod siebie, to kupiłeś? Pod siebie. To nie, że to dla kogoś. Nie, no gdzie tam? To jest moje, 100% ten, zobacz, z Irlandii sprowadzone. I to ty sam z Irlandii sprowadzałeś? Tak, przez mojego dobrego kolegę, przez takiego przyjaciela mojego. Ma tam kontakty jakieś? On siedzi w Irlandii i właśnie jest okazja, telefon, memory 5 i wszystko jasne, nie? To wyszukuje takie różne no i wyszukał, no dużo mam takich właśnie startów strzałów i to właśnie się udało jeden z takich lepszych strzałów, nie? I środki mieć i czas, nie? Czas, te dwie rzeczy. Ogólnie ja sobie myślałem, że taki stary traktor, że to będzie ogólnie taka fajna ta robota, że te części takie jak do 60 czy coś tam kupisz, ciach, poskładasz i fajnie. A co tak... Na myśleniu się skończyło, powiem tak ci. łatwo. No niestety nie. Ale powiedz mi, dostęp części jest w ogóle? Dostęp części ogólnie jest tam, jest jakiś. No podejrzewam, kurde, moneta. No to jest wszystko, bo niby to jest wszystko takie znormalizowane, czy łożyska, czy coś. Jak coś rozbierasz i rzeczywiście tego, to jest zupełnie co innego, bo są inne wymiary, to jest pod fenda wszystko. I na przykład jest 41,5 rozmiaru łożysko, na przykład w środku średnica, nie? No właśnie, nie? I to jest nietypowe, tylko do fenda dedykowane i dziękuję, nie? Ale poza kabiną resztę ciągnika też sprowadziłeś? No wszystko jest, już ogólnie to dobra, to idziemy patrzeć. Pokaż, bo powiem ci tak, nie mogę już z ciekawości, że tak powiem, wytrzymać. No. Patrzcie, kolender tu. Takie małe prosektorium, powiem ci, wiesz? Jasne. To rozbebeszony jest? Rozbebeszony, bo... Jaki to jest w ogóle PES model? 309 LSA. 309 LSA. Tak. Czyli to jest taki gdzieś z 80 koni? 95. 95 koni. Ja tak ci powiem, już w tych starszych modelach Fentach co do mocy nie do końca... No bo wy to w tych nowszych, tych Vario i innych tam, to tam. Aczkolwiek od 300 się zaczynało. Ale tych C pewnie. Ale tych C już. Tych są nowszą maską, tą nowszą kabiną. No, ale kabina też chciałbym, żeby trochę tam miała komfortu. Aczkolwiek u nas też się na warsztacie tam przewijają. Tak, no nieraz śledzę tam właśnie i tam widzę, że tam fendów dużo jest. Tylko, że różnego wieku i w różnym stanie, nie? Tylko widzę, że jak coś się już dzieje, to już jest... Grubo. Tam grubo idzie. No grubo. Tylko ja widzę, że... Tak, tam nawet nie w dziesiątki, a już w setkach. W setkach. Tylko, że w stówkach, po 100 tysięcy. 100 tysięcy, mówimy o tysiącach, 100 tysięcy, nie? No. Tylko, że ja zauważyłem to, że na przykład w tych Vario ciągnikach czy coś, lepiej zapobiegać niż leczyć, bo tam są te problemy trochę z skrzyniami, nie? Tak, głównie, no. I tam lepiej okresowo zrobić ten remont skrzyni, to się bardziej opłaca niż na przykład przeciągać to aż do remontu wtedy. Do końca, do kapitalnego remontu. Tak, właśnie to zauważyłem. No. Może ktoś się nie zgodzi ze mną, bo każdy ma swoje zdanie, ale ja takie wywnioskowałem to. Słuchaj, jak w lecznictwie, profilaktyka przede wszystkim. Tak. Profilaktyka. Tak samo z tym, nie?
Tutaj troszkę takie... A powiedz mi, bo w ogóle jaki jest stan, jaka jest geneza tego ciągnika? Jaka jest geneza? Bo ja rozumiem, że on tam już gdzieś stał sobie kompletnie nieużytkowany. On stał 10 lat. Nieużytkowany. Tak, on stał gdzieś tam pod płotem, gdzieś tam na jakiegoś farmera i był praktycznie cały kompletny ciągnik, nie było tego elementu, skrzyni biegów, najdroższy w tym ciągniku. Nie wiem, czy ktoś wymontował, czy był uszkodzony. On był rozpołowiony, sobie leżał? On przyjechał do mnie tak, przyjechała ta część osobno, znaczy ta część osobno przyjechała, tej części nie było. Czyli tylny most tutaj, nie? Tak, tej części nie było i ta część była chyba, ta część była razem ze silnikiem i to przyjechało i most osobno na palecie. On cały w puzzle przyjechał, przyjechały puzzle i osobno przyjechały koła i tak wszystko po kolei osobno przyjeżdżało. I to gdzieś z rynku wtórnego, jak to się mówi, zdobyłeś? Ogólnie powiem Ci tak, no. Tutaj od tego miejsca do tego miejsca to była wszystko jedna całość zakupiona od mojego dobrego kolegi też. Taki handlarz, on zajmuje się handlem używanymi częściami, ciągnikami. To też przewija mu się tych elementów. Tak, i właśnie tutaj zastosowałem ten cały element, tą całą transmisję, lecz zwolnice tu były innego typu, takie awaryjne bardziej były. Ja zastosowałem te, co były oryginalnie w tym ciągniku razem z tym, w tym modelu. Czyli tu są te zwolnice tak zwane. Nie te, co przyjechały do Ciebie z ciągnikiem, tylko, że tak powiem, od tego znajomego. Nie, właśnie te od tego mojego znajomego wyautowałem i stosuję tutaj te, co były razem z ciągnikiem. Miks tych, tak, żeby to stała taka fajna, mocna wersja, bo tutaj chcę zastosować jak najlepsze części. Tutaj były hamulce prędzej, tutaj w tym moście były hamulce bębnowe, a w tym moim, w tych tu zwolnicach były hamulce tarczowe. I tutaj też to jest ta wersja ta toporniejsza, ta cięższa. A tutaj były te takie słabsze. I ja te słabsze wyeliminowałem, ja na nie tam się wymieniłem po prostu za części. Będziesz miał takiego Monster Trucka, chcesz tu mocnego. No Monster Trucka, no ciągnik użytkowy, nie? Ciągnik użytkowy 100%, żeby był użytkowy, nie? Tak, górki, pagórki tutaj są u Ciebie. No, to będzie miał co drapać, nie? Ja Ci powiem, to się to wszystko sprawdzi tutaj, nie? Tak, to będzie tutaj miało co drapać. Ale przypomnij mi, to jest silnik szóstka w ogóle? Czwórka turbo, ale mocna dosyć. MWM. To Ci powiem, to jest jeden Czekaj, przyświecimy tu, ale będzie jeszcze troszkę też zmodyfikowany, chcę go troszkę zmodyfikować, żeby tutaj... A silnik masz wiedzę, jest generalnie na chodzie? Odpalałem go. Co Ty gadasz? No, odpalam go, jeden z odcinków jest na moim kanale, gdzie razem z synem odpalamy go. Co Ty gadasz? No i potem dzwoni do mnie ten mój kolega, co mi to załatwiał, on mówił: co ty pierwszy, że on odpalił? On mówi na tym starym paliwie, bo tutaj zupa była. To było jakieś. Bo kojarzysz, który to jest rocznik, to może być? 80 chyba 8, jak dobrze pamiętam. Musiał zobaczyć dokumenty, bo cała dokumentacja jest do tego ciągnika, wszystko jest, także będzie normalnie wszystko zarejestrowane, jak będzie złożony. Nawet na legalu będziesz nim Tak, musi być na legalu, bo co, ciągnik bez dokumentów to jest bez sensu, nie? Chyba, że dookoła komina ktoś się mówi tylko, to nie, to nie ma racji bytu. Nie w tych czasach, nie w tych dzisiejszych czasach. Tak, tym bardziej, że jeszcze może gdzieś trzeba jechać dalej czy coś. I to będzie co? 40 km na godzinę skrzynia biegów. Ale on w oryginale? 40? 40, no. 40, tylko, że ja słyszałem niby, że on miał jakąś blokadę, jakiś bieg jak na 35 czy 30, to był jakiś zablokowany. I trzeba było jakąś śrubę wykręcić, ale to te bez napędu niby miały, nie? Nie wiem, na ile to jest prawda, muszę to jeszcze zgłębić tą wiedzę. Dojdziesz do tego. Kurczę, ja dojdę do tego, to tam nie ma problemu, nie? No, także trochę tu będzie modyfikacji w postaci dołożenia interkulera, zwiększona wydatek pompy wtryskowej, rozwiercona turbina i powinno troszkę... Taki chip tuning tutaj zrobić. Trochę będzie, no. Taki chip tuning, taki bardziej mechaniczny, nie? Tak, i do tego jeszcze już... Nie, no tu raczej na bazie elektroniki chip tuning nie tu nic nie zrobimy, nie? No, także jeszcze już jeden taki kolega... A diagnostykę, słuchaj, komputerowo robiłeś? Tutaj? Tak, Commodore podłączałem. No bo to mniej więcej te lata, nie? Jak podłączyłem pod niego komputer, to mi Windowsy zaktualizował. Odwrotnie, ciągnik przesłał nowe informacje do Commodore. No, i było git. No, także wydech już też jest wstępnie zamówiony. Będzie taki, tutaj na słupku kabiny, ten to będzie wyeliminowany, będą wszystkie otwory w masce będą zaspawane, zaślepione i tu będzie nierdzewki lub coś matowego będzie. Czyli coś takiego ciekawego, ładnego dla oka też. Tak, dla oka, no i jeszcze tak się zastanawiam z dolotem, czy by nie zrobić z drugiej strony dolotu ładnego, żeby po obu stronach żeby miał tak symetrycznie, żeby to wyglądało. No, tak, żeby to miało tak
tak szyk miał. Nie, no fajnie ci powiem. No. Jest wyzwanie przed tobą. Jest wyzwanie, naprawdę. To ogólnie powiem Ci, że tu ten ciągnik nie jest takim wyzwaniem. Dla mnie wyzwaniem był ciągnik ten, który robiłem zimą, którego robiłem 2 lata. To był ten Zetor 25, nie wiem czy kojarzycie. Był u mnie na kanale, się przewijał. No to było wyzwanie, powiem Ci, bo to jest ciągnik... Ale co, brakowało części, czy ich co tam brak części, brak jakiejkolwiek informacji na ten temat. Jak już były jakieś tam katalogi czy coś było, to wszystko takie archaiczne było. To było wszystko w formie skanów, gdzie ta jakość była mizerna. No widzisz. No i teraz tak. Teraz sobie nie mówić, że tak się wtrącę w tych markach premium, to ta normalizacja tych katalogów i to postępowała dużo. W PDF-ie dużo jest tego, nie? Tak ale teraz tak, zajdziesz do jakiegokolwiek sklepu, czy do jakiegokolwiek znajomego mechanika, czy coś, to on już będzie miał tą wiedzę, a na temat tych Zetorów, no to wiedzę ma dosłownie parę osób w Polsce, taką, która może być dalej przekazywana. Taka użyteczna, bo taka wiedza, pogadamy, a on weź tam flexa, weź tam spawarkę, to i tyle, nie? No to taka wiedza, no to bez sensu jest. Taka wiedza, żeby to zrobić zgodnie z sztuką. Zgodnie ze sztuką, wtedy to już jest, no ma sens, nie? Tak. No. Jest dużo ciekawych rzeczy, tutaj dużo się dzieje. Widzę, że ten przód ciągnika tak naprawdę, on jakby był pod jakimś zadaszeniem, tam stał coś, bo w ogóle nie jest, ci powiem, skorodowany. Nawet ta maska jest. No ładnie, w ładnym stanie to wszystko jest. Jak na te lata, to ci powiem naprawdę... Opony już też są nowe. To są stare, ale nowe. Na tych byś jeszcze pojechał. Na tym jeszcze bym pojeździł, ale była okazja zakupić do bardzo fajnej cenie komplet opon, także... Już działasz z wyprzedzeniem tutaj. Widzę, tak, już wtedy jest komplet, będą felgi wypiaskowane, będą odświeżone. Wszystko tak. On będzie taki, ja chciałbym, żeby był w stanie takim salonowym, ale użytkowym. Taka perełeczka. No jeszcze się zastanawiam tylko, jak tu jeszcze sprężarkę klimy wsadzić, bo jeszcze tak się nie zastanawiam nad tym, ale trochę tutaj ciasno jest. Ale tak sobie pomyślałem teraz, jakbym ten element usunął, no bo to trochę tutaj te rury poprzekładał. Tak go chcesz, że tak powiem, tutaj tego w ogóle nie będzie. Tego w ogóle nie będzie. Także tutaj trochę miejsca wygospodaruję i myślę, że gdzieś tu sprężareczkę upcham i będzie okej. Ci powiem, czekam z niecierpliwością, słuchaj. No na pewno będziesz jeszcze na bieżąco tutaj odwiedzę mnie pewnie. Na pewno się tu odwiedzę nie raz i zobaczę, jak na danym etapie te robótki tutaj u Ciebie postępują, nie? No dokładnie, no kurczę, sam mnie tak ciągnie cały czas do tego, żeby to uruchomić, bo sam jestem ciekaw, jak to będzie wszystko bo z chodzić. jednej strony i roboty polowe czekają. Dużo jest tego, teraz jeszcze trochę w domu, jeszcze mam trochę tam, bo muszę tam ogarnąć tak, żeby całe to podwórko zamknąć, muszę tam powykańczać. No jest tam trochę tej roboty. No i dla mnie to jest priorytet, bo to jest tylko tak w wolnym czasie, wolne fundusze, wolny czas, ale praca... tego wszystkiego brakuje, tego czasu. No dokładnie, to jest I to, przy nie? domu, i trochę w gospodarstwie, tych hektarów parę jest, a tu jednak na czas jest zawsze coś porobić te rzeczy, nie? No teraz jeszcze trzeba, dzisiaj będziemy pod ziemniaki przygotowywać stanowisko, wtedy trzeba ziemniaki zasadzić, wtedy są opryski już i ten czas zawsze tam ucieka, ale jakoś trzeba wiązać koniec z końcem. Kazik, damy radę. Jak mówisz, że to jest hobbystyczne, to my już opuszczajmy to miejsce i bierzemy się do roboty prawdziwej. Bierzemy się do roboty tej farmerskiej. Dobra, ja to mówię, nie? ciśniemy. Lećmy.